Dzień dobry, witam Was pięknie. Będziemy dzisiaj mówić o Słońcu w horoskopie. Natomiast nieco w innym kontekście, pod nieco innym kątem będziemy patrzeć na Słońce. Można powiedzieć w takiej wersji bardziej profesjonalnej, aniżeli takiej, jaka często jest przedstawiana na YouTubie, na licznych stronach internetowych. Na wstępie musicie wiedzieć, że Słońce to wasz znak zodiaku, który znacie od urodzenia. Czyli pozycja Słońca w waszym horoskopie w momencie waszych narodzin to nic innego jak znak, z którym się od zawsze utożsamiacie. Czyli jeżeli ja jestem Strzelcem, to znaczy, że Słońce w momencie moich narodzin właśnie przebywało w tym znaku. Jednak zanim zaczniemy, chciałabym się przedstawić dla tych osób, które są tu pierwszy raz. Ja mam na imię Sara, jestem astrologiem, jestem mentorem energii pieniądza i jestem autorką licznych e-booków oraz warsztatów i wraz z moją przyjaciółką Dorą, która jest mentorem i numerologiem, tworzymy przestrzeń Moon Sister, która wspiera Was na drodze rozwoju duchowego i która pomaga Wam i stymuluje Was do tego, żeby manifestować, kreować, tworzyć lepsze, szczęśliwsze życie. Jeśli tematyka, którą tutaj poruszamy na Instagramie, również tam nas możecie znaleźć. Jeżeli ta tematyka z Wami rezonuje, to zostawcie suba i oglądajcie nas regularnie. No dobra, słuchajcie, zaczynamy. Powiem Wam, że w momencie, kiedy ja wyszłam z takiego, można powiedzieć, astrologicznego przedszkola, ku mojemu zdziwieniu dowiedziałam się, że w początkowej fazie naszego życia my bardzo często manifestujemy negatywne cechy opozycyjnego znaku. Co to znaczy? To znaczy, że w astrologii, jak na pewno kojarzycie, horoskop to jest takie kółeczko podzielone na obszary, my to mówimy domy horoskopu, domy astrologiczne i każdy dom, przynajmniej w astrologii, którą ja interpretuję, którą ja się posługuję, czyli jeden dom to jest pełny znak, jeden znak zodiaku, czyli dany dom jest przejawieniem jakiegoś znaku zodiaku i dookoła te znaki są umiejscowione w 12 domach horoskopów i naprzeciwko każdego znaku jest znak opozycyjny. To się nazywa polaryzacja i w astrologii chodzi o taką polaryzację, czyli my jak się przyglądamy jakiemuś układowi, jakiejś pozycji danej planety, to często gęsto też patrzymy na znak opozycyjny, ponieważ on również dopełnia gdzieś tam naszej interpretacji. I zaczęłam wtedy bardziej zwracać uwagę na tą koncepcję, która sprawiła, że byłam wręcz zdumiona, ponieważ wszystkie horoskopy, które od tego momentu zaczynały trafiać w moje ręce, a właśnie w taki sposób astrolog się uczy, czyli on interpretuje, doświadcza, nie tylko uczy się od swoich mentorów, z książek, z licznych warsztatów i szkoleń, ale też interpretuje horoskopy, głównie ćwiczy na swoich najbliższych i osobach mu znanych, ponieważ wtedy może odnieść tą interpretację do stanu rzeczywistego. Więc byłam zdumiona i faktycznie w przypadku moich interpretacji bardzo się to zgadzało, a ja jako ascendentalny bliźniak muszę wszystko sprawdzić na sobie, czyli żadna koncepcja nie jest moją koncepcją dotąd, dopóki ja jej nie przeanalizuję na wszystkie strony. Także jestem ciekawa, jak Wy będziecie odbierać to, co będę Wam mówić w kontekście każdego znaku zodiaku. I na wstępie powiem Wam, że Słońce, oprócz tego, że mówi o Waszej witalności, o naszej witalności, o Ojcu, czyli kimś takim ważnym i kimś dominującym w naszym życiu, mówi również o naszym powołaniu. Mówi o tym, na co żeśmy się zapisały w tym życiu, jaki jest nasz cel życia, jaka jest nasza wewnętrzna tożsamość, gdzie powinnyśmy zmierzać w swoim życiu. Natomiast krok po kroku trzeba pamiętać, że my uczymy się swojego Słońca. Nie jesteśmy od razu Strzelcem, od razu Wodnikiem, od razu Rakiem. My uczymy się przejawiać te cechy poprzez oczywiście różne doświadczenia. I jako ciekawostkę Wam powiem, że w starożytnej astrologii, na przykład w astrologii wedyjskiej, której początki sięgają 5000 lat wstecz, nigdy nie wspominano o Słońcu. Osobowość była rozpatrywana bardziej na podstawie ascendentu. Ascendent to jest punkt rozpoczęcia Waszego horoskopu, jest to rozpoczęcie
jest to pierwszy dom, tak? Dla osób, które są bardziej zaznajomione z tymi terminami. Natomiast chodzi o to, że ascendent pokazuje nam, jak nas odbierają inni, jak się przedstawiamy światu. To jest taka nasza maska, którą prezentujemy na zewnątrz w takich pierwszych, bardzo pobieżnych relacjach. I osobowość była rozpatrywana na podstawie księżyca. Natomiast Słońce jako wolna wola na tamtą chwilę nie istniało, ponieważ ludzie wtedy nie mieli wolnej woli. Tak? Oni, możemy powiedzieć, dryfowali przez życie. Tak? To bardziej warunki zewnętrzne dyktowały im, kim mieli być. Rodzina, kasta, warunki, w jakich się urodzili, determinowały to, kim byli, jak się mieli zachowywać, czym zajmować, nawet z kim tworzyć rodziny. I ludzka świadomość była na bardzo niskim poziomie na tamtą chwilę i astrologia też to odzwierciedlała. Natomiast w momencie, tu i teraz, tak, jak Słońce w astrologii zachodniej, kiedy Słońce jest bardzo ważnym elementem, głównym elementem horoskopu i razem z ascendentem i księżycem tworzy tak zwaną świętą trójcę, nasze Słońce, można powiedzieć, zaczyna krok po kroku przejawiać swoje cechy, kiedy my zaczynamy dojrzewać. I w astrologii mówi się, że my zaczynamy osiągać dojrzałość po zamknięciu pełnego cyklu Saturna, kiedy Saturn wraca na pozycję urodzeniową, czyli w miejscu, kiedy my żeśmy się urodzili, Saturn był w jakimś punkcie naszego horoskopu i on przez tam powiedzmy 29 lat około robi pełen cykl wokół wszystkich znaków i robi koniunkcję, czyli spotkanie z naszym urodzeniowym Saturnem. I wtedy my jesteśmy przez astrologię uznani jako właśnie osoby, powiedzmy, dojrzałe. I co trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że wybije 30 i my nagle jesteśmy oświecone. Nie, to wszystko jest proces. My się uczymy swojego horoskopu poprzez doświadczenia, poprzez świadomość, poprzez rozwój duchowy, rozwój osobisty. I Słońce w horoskopie pokaże nam, gdzie chcemy najbardziej świecić. Oczywiście to nie tylko jakby pozycja znaku, w którym Słońce się znajduje w naszym horoskopie, ale też domu horoskopu. Natomiast my dzisiaj się skupiamy bardziej na znaku. I dlaczego też po 30, tak? Oprócz tego Saturna? Bo do 30 jesteśmy najbardziej pod wpływem też karmy. Tak? Rodzimy się w jakichś rodzinach, które stanowią wynik przeszłych wcieleń. No, według wędrówki dusz rodzimy się tutaj i decydujemy się doświadczać pewne rzeczy, pewnych okoliczności, tak? I przez to, że wcielamy się w daną przestrzeń, w daną rodzinę, nabieramy pewnych cech, tak? Od rodziców, od dziadków, ze środowiska, w którym dojrzewamy. Jesteśmy indoktrynowane przez środowisko, tak? Nasza wolna wola nie jest w pełni rozwinięta. Natomiast po 30 my zaczynamy wychodzić spod wpływu tej przeszłości, tak? Zaczynamy powoli podejmować decyzje takie niezależne. Ja rozumiem, że jakby nie u wszystkich, bo to nie jest tak, że u wszystkich ten dany schemat działa dokładnie w taki sam sposób. Niektórzy i przy 40 są nieprzebudzeni, ale jakby mówimy, jak brzmi ogólna definicja, tak? I więc po 30 zaczynamy świadomie chcieć odseparować się od danych schematów, od danych rytuałów, od danych przekonań, które stanowiły o nas i o naszym życiu w przeszłości. Tak? Chcemy budować swoje. I to nie jest tak, że gdy przejawiamy cechy negatywne, czyli te przeciwległego znaku, to jesteśmy jakieś mniej rozwinięte duchowo, jesteśmy jakieś gorsze, w ogóle głupie, świadome i tak dalej. Bardzo często się tak zdarza, nawet jakby w momencie, kiedy zauważamy już pewne cechy, popadamy w pewne tendencje. Na przykład, kiedy jesteśmy przytłoczone okolicznościami życia, kiedy mamy jakieś trudne aspekty astrologiczne, gdy jesteśmy przestraszone, gdy mamy jakieś zachwiane poczucie własnej wartości, coś się zadziało, gdy zgubiłyśmy ścieżkę naszego życia. I wtedy
zgubiłyśmy cel i wtedy wskakujemy w te negatywne, przeciwległe cechy. I teraz chcę Wam powiedzieć, jak one mogą przejawiać się u wszystkich 12 znaków zodiaku. Zaczynamy od barana. Dajmy na to barany. Gdy manifestują znak przeciwny, potrafią być nadmiernie poddane, nadmiernie karne. Zachowują się jak tacy zadawalacze wszystkich dookoła, czyli wchodzą w te negatywne cechy przeciwległej wagi. Nie są liderami, barany są urodzonymi liderami, ale one muszą się nauczyć bycia tym liderem, muszą się nauczyć grać pierwsze skrzypce. Natomiast nie przejawiają cech lidera, ale bardziej naśladowcy. Boją się wchodzić w tą rolę lidera. Trudno im też podejmować decyzje, zwlekają z pewnymi działaniami, co też może powodować, że pewne okazje mogą im uciekać. Mogą też nie umieć powiedzieć nie. Mogą nie potrafić postawić na siebie w pierwszym miejscu, tak? No bo baran mówi ja, waga mówi my, ale w takim destrukcyjnym obrazie może to prowadzić do zatracania swojej tożsamości. Barany, które przejawiają negatywną cechę wagi, mogą bać się samotności, mogą być manipulujące dla własnych korzyści. Potrafią być próżne. Wagi, które przejawiają negatywne cechy, mogą być próżne. Mogą wpadać w takie pasywno-agresywne tendencje. Negatywne cechy mogą się przejawiać jako przejmowanie się wszystkim takim nadmiernym, zastanawiają się, co inni na mój temat myślą, czyli nie stanowią same o sobie, tak jak powinny, barany powinny myśleć o sobie jako o fundamencie, jako o filarze. Natomiast ich percepcja ucieka do innych. Są też w stanie poświęcić zbyt wiele, aby utrzymać złudny spokój, złudną harmonię, a potem mają na przykład pretensje, że ktoś nie spełnił ich oczekiwań, ale nie komunikują też swoich potrzeb. Jeżeli chodzi o byki, gdy manifestują negatywne cechy przeciwległego znaku, to znaczy skorpiona, potrafią być nadmiernie kontrolujące, potrafią być zazdrosne, potrafią działać bez względu na wszystko i wyznawać zasadę wszystko albo nic. Bardzo pamiętliwe. Byki, jak i skorpiony mogą być bardzo pamiętliwe. Natomiast skorpiony w negatywnym ujęciu mogą się przejawiać jako podejrzliwe, czyli byki, przejawiając negatywne cechy skorpiona, mogą być bardzo podejrzliwe. Mogą kreować w swoim życiu wiele dramatów, wiele wzlotów i upadków psychologicznych, emocjonalnych, jakichś zawirowań, które bardzo często podświadomie same kreują, same wywołują, same manifestują. Przyciągają ich też takie niebezpieczne, skrajne, można powiedzieć zakazane, ciemne strony życia, zamiast spokojnych, leniwych, które byk powinien doświadczać, tak pełnych cielesnych uciech, harmonii, ponieważ bykiem rządzi Wenus, więc Wenus przyświeca harmonii, balansowi, spokojnemu, prostemu życiu. I byki przejawiając negatywne cechy skorpiona mogą wręcz wsadzać kij w mrowisko, specjalnie, podświadomie. Byki manifestujące skrajności skorpiona mogą być też pozbawione silnej woli, czyli takie strachliwe, ponieważ skorpiony właśnie w cechach negatywnych są bojaźliwe, co też bardzo dobrze ukrywają. Trzecim znakiem są bliźnięta i bliźnięta manifestujące negatywne znaki, czyli strzelca, będą wiedziały wszystko najlepiej. One mówią wszystkim, co mają robić, chcą wszystkimi zarządzać, bo twierdzą, że mają wyłączność na wiedzę. Nie obchodzi ich, co twierdzą inni, bo to
przecież ich prawda jest najprawdziwszą z prawd. I możemy powiedzieć, że obsesja plus ignorancja, którą przejawiają, sprawia, że stają się absolutnie wszystko wiedzące. Zjadają wszystkie rozumy. Nie da się z takimi ludźmi wręcz dyskutować. Wymieniać opinię nawet się nie da, tak? Ponieważ one narzucają opinię innym ludziom. Potrafią być porywcze, potrafią być wojownicze, czyli tak jak opozycyjny znak strzelca. Brak im też takiej inteligencji emocjonalnej, przez co mogą być wręcz nietaktowne, mogą być opryskliwe, prostackie. Raki manifestujące cień koziorożca mogą być bardzo kontrolujące. Mogą chcieć nad wszystkim panować, wszystko trzymać w ryzach, wszystko, co jest dookoła nich, tak? Mieć kontrolę pełną nad całym życiem dookoła. Mogą być apodyktyczne, bardzo takie restrykcyjne, od A do Z. Mogą być osądzające wszystko i wszystkich. Na przykład, jeżeli dziecko popełni jakiś błąd, zamiast wspierać, zamiast zrozumieć, otoczyć opieką, będzie wchodzić w narrację krytyki, osądzania. Takie raki potrafią też widzieć wszystko w negatywnym świetle, w problematycznym świetle, chcieć poprawiać wszystkich, szukać winy u innych, nie w sobie, tylko u innych. Mogą być też bardzo autorytatywne i apodyktyczne. Mogą nadmiernie być zaabsorbowane statusem i osiągnięciami. To może im przyświecać w życiu. Manifestując też negatywne cechy koziorożca, mogą też przejawiać chłód. Tak? Raki są zwykle ciepłym i bardzo rodzinnym znakiem, więc kiedy popadają w taki chłód i wręcz taką izolację, ponieważ koziorożcem rządzi Saturn i on wszystko blokuje, zamraża, można by powiedzieć, no to są negatywne cechy koziorożca. Lwy, jako że ich znakiem rządzi Słońce, z większą naturalnością przychodzi manifestowanie ich pozytywnych cech słonecznych. Natomiast kiedy przejawiają negatywne cechy opozycyjnego znaku, czyli wodnika, mogą stać się zimne, mogą stać się odizolowane lub wręcz nie umieć znaleźć swojej pasji, ponieważ lew to 5. dom, to pasja, hobby, rozwój, kreatywność. Tak? Więc opozycyjny znak będzie im odbierał ten entuzjazm życiem, można by powiedzieć. I zamiast ucieleśniać miłość do życia, lwy będą przejawiać negatywne właśnie cechy wodnika, czyli żyć bez zapału, tak? Bez tego takiego powera. Mogą być też powściągliwe, mogą być nijakie, niezauważone. Lwy zwykle lubią błyszczeć, więc negatywnymi cechami wodnika będzie taka bardzo duża pobieżność, brak tej indywidualności, tak? Mogą biernie i ślepo podążać za tłumem i chcieć się dopasować do innych za wszelką cenę. Obawiają się też, co powiedzą ludzie, co powiedzą inni, że zostaną skrytykowani lub odwrotnie, będą popadać w duże skrajności. Tak? Mogą być bardzo krytyczne, mogą być zdystansowane, mogą być bardzo takie chłodne. Następnie mamy panienki. Panienki, kiedy przejawiają opozycyjny znak, czyli ryby, mogą być niechlujne, tak? Mogą być zagubione w świecie zewnętrznym, nie umieć się odnaleźć, tak? Działać bez zorganizowania, bez usystematyzowania życia, świata dookoła. Mogą działać bez planu, co jest dla panny, która przejawia swoje cechy w pełni. Plan to jest podstawa. Więc mogą działać bez planu, popadać w syndrom ofiary, tak jak robią to ryby w negatywnym swoim ujęciu. Mogą popadać w syndrom męczennika, tak? Czyli świat się sprzysięga przeciwko nim. One się tak starają, a ona są wobec nich nie w porządku, są wykorzystywane i oceniane niesłusznie. Mogą też takie panny unikać trudnych rozmów. Mogą nie chcieć zmierzyć się z rzeczywistością.
tak? Wtedy, kiedy trzeba stanąć face to face z jakąś prawdą, z jakimś wyzwaniem, przeprowadzić jakąś trudną rozmowę. Potrafią lawirować, odwracać kota ogonem, potrafią być leniwe i tak jak robią to ryby w negatywnym swoim ujęciu, potrafią odkładać wszystko na później. Jeśli chodzi o wagi, wagusie, wagi, które zamiast być głosem rozsądku i działać dyplomatycznie, potrafią przejawiać cechy barana, czyli potrafią być agresywne, potrafią być wojujące, tak? Za wszelką cenę, ze wszystkimi, impulsywne, chcą rządzić wszystkimi naokoło. Nie chcą brać odpowiedzialności za swoje zachowanie. Tak? I potrafią być też egocentryczne, samolubne, myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Mogą łatwo wchodzić w niezdrową rywalizację, w niezdrową konkurencję. Też mogą być bardzo interesowne, ponieważ przejawiając negatywne cechy barana, myślą skrajnie tylko i wyłącznie o sobie. Skorpiony, które przejawiają negatywne cechy byka, są materialistyczne, potrafią być chciwe, dbające tylko i wyłącznie o przyziemne rzeczy. Potrafią być zazdrosne o to, że ktoś coś ma, o to, że komuś coś wychodzi, że ktoś coś osiągnął. Wartości drugiego człowieka rozpatruje głównie w kontekście zawartości ich portfela, posiadanego majątku, albo na przykład wyglądu, sylwetki, nie? Ponieważ byk to cielesność, byk to materia, byk to ziemia, czyli wszystko to, co namacalne, to są wartości materialne. Skorpiony, wchodząc w negatywną energię byka, skrajnie zaczynają zwracać uwagę właśnie na te obszary. Pokarmem dla nich, dla duszy, to są przede wszystkim gadżety, drogie ubrania, chęć pokazania się, status społeczny itd., gdzie skorpiony są bardzo intuicyjne, one są bardzo dogłębne, potrafią być doskonale wczuwać się w energię i kiedy przejawiają negatywne cechy byka, idą w stronę materii, idą w stronę przyziemności. Potrafią być wtedy bierne, bardzo pobieżne, bardzo konserwatywne. Gubi ich zachłanność, gubi ich upartość. Byki również potrafią być uparte, nadmiernie. Skorpiony też, ale żadna skrajność nie jest sprzyjająca, tak? Tak samo potrafią być pamiętliwe. Jeden i drugi znak potrafi być nadmiernie pamiętliwy. Natomiast pamiętliwość, trzeba jeszcze pamiętać, że to jest nadmierne rozpatrywanie danej sytuacji z przeszłości, w której często gęsto zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie, tak? Czyli trzymanie się tych uraz dla skorpiona będzie bardzo spalające. Tkwienie w takiej swojej złości, tkwienie w gniewie. Jeżeli chodzi o strzelce, które przejawiają negatywną cechę bliźniąt, strzelce potrafią mieć dwie twarze. Tak? Są plotkarzami, naginają prawdę. Brak im takiego kompasu moralnego, wyczucia, jakie zachowania są właściwe, a jakie absolutnie nie są właściwe. Tak? Nie zawsze potrafią odróżnić dobro od zła, mają brak celu, brak misji, brak wizji. Natomiast strzelce jako przecież łucznicy, tak? Symbolem strzelca jest łucznik. Zawsze sięgają poza horyzont. Tak? One chcą się wiecznie rozwijać. One są wiecznie napędzane chęcią ewoluowania. Tak? Kiedy manifestują negatywne cechy bliźniąt, będą bardzo pobieżne, będą dryfować bez celu, tak? Można by powiedzieć. Nie będą zmotywowane, nie będą miały tej wewnętrznej motywacji. Potrafią być również bardzo takie, nie wgłębiać się w dany temat, tak? Ślizgać się po powierzchni w kwestii zdobywania jakiejś wiedzy, budowania opinii na jakiś temat. Tak? Robią zbyt też dużo rzeczy jednocześnie.
no, bo bliźnięta potrafią łapać zbyt wiele srok za ogon. I tak naprawdę nic w pełni nie kończąc, w nic się w pełni nie zagłębiając, tak? Nie angażując się. Mogą być strzelce również roztargnione, tak? Brakiem koncentracji, brakiem takiego powołania do zdobywania wiedzy, chęci rozwijania się, co jakby leży w ich naturze. Koziorożce, kiedy manifestują negatywne cechy opozycyjnego znaku, czyli raka, będą manipulujące ze względu na taką emocjonalną niepewność, ze względu na kompleksy, niską samoocenę, będą chciały za wszelką cenę wszystko trzymać w ryzach. Tak? Mogą często popadać w wahania nastrojów, w brak stabilności, stabilizacji emocjonalnej, energetycznej. Mogą być wręcz defensywne, wszystko odbierać jak osobisty atak na ich osobę. Nadwrażliwość bierze się przede wszystkim z niepewności. Tak? Mogą brać wszystko nadmiernie za poważnie. Mogą być wręcz infantylne, łatwowierne, nieufne, nadmiernie ambicjonalne, tak? Motywowane w taki negatywny sposób lękiem, tak? Przed jutrem, co może wiązać się z brakiem wytchnienia, czasu dla siebie, brakiem odpuszczenia, czyli bez względu na wszystko będą na przykład wpadać w pracoholizm, ponieważ gdzieś tam za rogiem czai się lęk albo niepewność, czy coś ich nie zaskoczy. Wodniki w negatywnym przejawie cech lwa są bardzo autorytatywne, wręcz apodyktyczne, próbujące mówić innym, co mają robić. Próbują ściągnąć całą atencję na siebie bez względu na wszystko. Niechętnie też współpracują, natomiast wodniki to znak dogadywania się z innymi, tak? To znak działania, pracy w grupach w imię wspólnej idei, wspólnej misji. Więc w negatywnym przejawie lwa wodniki mogą czuć się lepsze niż inni, czyli nie iść z grupą, a stawiać się na piedestale, tak? Ja jestem tu, a ty jesteś tam na dole. Ja się czuję mądrzejsza, tak? Mądrzejszy od wszystkich. Więc myślą, że świat kręci się wokół nich, że to one są wyznacznikiem prawdy i że ich idee są lepsze od idei i opinii, poglądów innych. Ciągle chcą brać, tak naprawdę nie dając za wiele od siebie. Mogą mieć skłonności do melodramatyzowania, wręcz przesady, tak? Również to jest podyktowane egocentryzmem, lwim egocentryzmem, myślenia tylko o sobie i chęci grania pierwszych skrzypiec. Ryby, które przejawiają negatywne cechy panny, czyli opozycyjnego znaku, mogą być nadmiernie porządkujące, mogą chcieć wszystko poprawiać, być bardzo drobiazgowe, wręcz takie nadmiernie szczegółowe. Czepialskie, mogą analizować za bardzo, mogą popadać w taką spiralę nadinterpretacji, skupiać się na szczegółach, nie dostrzegawszy ogółu, szerszego obrazu, co tak naprawdę może powodować, że wiele faktów może im umykać. Potrafią być apodyktyczne, krytykować wszystkich, tak? Wręcz czepiać się. W ogóle cecha pod tytułem krytyka u opozycyjnego znaku ryb, czyli panien, jest cieniem. Tak? Nadmierna krytyka powoduje spalanie się. Nie tylko ona się może przejawiać poprzez czepianie się siebie, ale też czepianie się innych. Poprzez uszczypliwości i kąśliwe uwagi ryby takie mogą wyrażać troskę, tak? Co nie do końca może się to podobać otoczeniu. Potrafią też mieć węża w kieszeni, liczyć każdy grosz, chcieć się ze wszystkimi rozliczać co do złotówki, analizować co dla kogo, po co, dlaczego, kto komu winny i za co winny. Mogą też mieć takie pesymistyczne i negatywne podejście do świata oraz popadać w chroniczne niepokoje.
Ciekawa jestem, jak z Wami zarezonowały te negatywne cechy opozycyjnych znaków. I żeby zauważyć te jakości w poszczególnych znakach, trzeba znać dane osoby, które przejawiają te znaki, tak? Lub uczciwie zaobserwować siebie. Także jeśli chcecie się podzielić jakimiś swoimi obserwacjami, analizami, wnioskami, chętnie poczytam, jakie macie doświadczenia. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli uznacie ten materiał za wartościowy, to zostawcie suba i oglądajcie nas regularnie.